Pan mi właśnie grzecznie zwrócił uwagę, że nie mam maski i że muszę ją mieć i że jak mnie złapie policja, to zapłacę mandat. Bo się okazuje, że na zewnątrz też trzeba mieć maskę. Ludzie się nadmiernie nie przejmują. Wszystkie bary są otwarte, muzea są otwarte. Prostytutki też pracują, jeśli ktoś zainteresowany, także wszystko jest w zasadzie normalnie. Siemanko kochani, od jakiegoś czasu powtarzam Wam w kółko, żeby zwiedzać europejskie stolice w tym roku, bo z powodu COVID-a po prostu są pustki wszędzie, jest tak cudownie bez turystów, a w dodatku mamy taką piękną, złotą jesień, że po prostu warto to wykorzystać. Jest mnóstwo tanich lotów, spróbuję Wam dzisiaj pokazać Warszawę. I tutaj właśnie zaczynamy. Już zobaczcie za mną plac Zamkowy, który jest zupełnie pusty, a jest tak piękna pogoda, że ja mam zachwyt całkowity. Jest wspaniale w Warszawie. Z Warszawy zabiorę Was do Wiednia i z Wiednia jeszcze do Amsterdamu i zobaczymy, czy tam też jest tak pusto i czy warto zwiedzać. Jeśli Warszawa, to oczywiście Stare Miasto. Zaczynamy od Placu Zamkowego. Jak już wspomniałam, jest mega pusto, jest cudownie, nie ma turystów, prawie zero. Plac Zamkowy, Stary Rynek. To są takie, myślę, perełki, które jakby na początek trzeba zobaczyć. Naturalnie Warszawa ma do zaoferowania znacznie więcej, ale dziś nie będziemy zwiedzać. Spróbujmy skupić się na tym, jak wygląda sytuacja związana z wirusem. Oczywiście, tak jak w całej Polsce, w sklepach i transporcie miejskim wkładamy na nos maseczkę, co może być minusem zwiedzania w tym roku. Ogromnym plusem za to jest brak tłumu turystów i bardzo dobre ceny noclegów. Ja znalazłam prywatny pokój w małym mieszkaniu przy samym Starym Rynku za 20 euro. Dla porównania w Amsterdamie zapłaciłam za jeden z najtańszych hosteli 25 euro za noc, dzieląc mój pokój z 7 innymi osobami. No i wylądowałam w Amsterdamie, słuchajcie. Zaproponowano mi już test na koronawirusa i ogólnie wszyscy są w maseczkach. Wysiadając na stacji centralnej w Amsterdamie, wszędzie wokół na ulicach widzę znaki nakazu noszenia maseczek i zachowywania dystansu. Pan mi właśnie grzecznie zwrócił uwagę, że nie mam maski i że muszę ją mieć i że jak mnie złapie policja, to zapłacę mandat. Bo się okazuje, że na zewnątrz też trzeba mieć maskę. W niektórych rejonach, tam gdzie jest dużo turystów i gdzie się dużo ludzi przemieszcza. I rozdawają te maski nawet za darmo, także całkiem miło. Nie jest to nadmiernie komfortowe. Pomijając ten fakt, który właśnie teraz pierwszy raz właściwie po 3 dniach tutaj mi się zdarzył, to w zasadzie korony tutaj nie czuć. Maski trzeba zakładać w sklepach i tak dalej, ale generalnie ludzie się nadmiernie nie przejmują. Wszystkie bary są otwarte, muzea są otwarte, prostytutki też pracują, jeśli ktoś zainteresowany, także wszystko jest w zasadzie normalnie. No ale teraz się okazało, że maskę trzeba nosić. Najzabawniejszym motywem, jeśli chodzi o maski, okazała się dla mnie dzielnica Czerwonych Latarni. Panowie, którzy wieczorami wychodzą z budynków po skorzystaniu z usług prostytutek, również mają na sobie maski. W Amsterdamie można się więc dotykać i fizycznie zadowalać, ale nadal należy przy tym zasłaniać twarz. Może maski nie są zbyt komfortowe, szczególnie w upalny dzień, mnie to jednak zupełnie nie przeszkadza. Miasto jest przepiękne i w ciągu dnia niemal puste. W nocy ulice nieco się zapełniają, wciąż jednak nie ma tutaj tłumów. Jeśli więc chcecie odwiedzić stolicę Holandii, żeby poimprezować, słabo. Jeśli natomiast wolicie w spokoju pozwiedzać, to zapewniam Was, że 2020 to najlepszy na to czas. Powiem Wam, kochani, że Amsterdam jest dla mnie zaraz po koronawirusie największym zaskoczeniem 2020 roku. Obawiałam się, że będzie tak bardzo busy i tylko imprezy i te czerwone latarnie i dragi i tak dalej, a okazało się, że miasto jest przepiękne. Można tak spacerować, powiem Wam, między tymi kanałami po prostu godzinami. Ale my nie mamy już na te spacery więcej czasu, bo w rytmie walca przenosimy się do stolicy Austrii.
No i teraz trafiamy do ścisłego centrum Wiednia, pełnego ludzi, sklepów, kawiarni i tak dalej. Zaczynamy zwiedzanie od tego posągu, który w tym roku stał się ważniejszy niż był do tej pory. To jest posąg upamiętniający ofiary dżumy z wieku XVII. Znajduje się właśnie w samym ścisłym centrum, jest to bardzo ładny pomnik. Natomiast w tym roku, w związku z koronawirusem, kiedy to wszystko się zaczęło w marcu i w kwietniu, ludzie przychodzili tutaj się modlić i prosić o to, żeby pandemia się już skończyła, dzieci przynosiły świece i kwiaty. Ten posąg ma 21 metrów i otoczony jest już tymi najładniejszymi budynkami. Tutaj już widać taki prawdziwy Wiedeń po prostu. Jest tutaj bardzo, bardzo ładnie i tą też uliczką dochodzi się do Stefansdomu i Stefansplacu, jednego z najważniejszych też miejsc w Wiedniu, które warto odwiedzić. W maju 2019 roku turyści wykupili w Wiedniu ponad 1,5 miliona noclegów. W tym roku w maju zaledwie 40 000. Te różnice można zauważyć gołym okiem, szczególnie spacerując właśnie w centrum miasta. Nie ma tutaj teraz typowych dla Wiednia tłumów. Co do zasad związanych z koronawirusem, to są one podobne do tych w Polsce. Maseczki nosimy w sklepach i w komunikacji miejskiej. Kara za nienoszenie maski w Austrii wynosi 40 euro. Ja Wiedeń polecam zawsze. Jest to jedno z moich ulubionych europejskich miast, głównie przez jego niepowtarzalny klimat i mnóstwo przepięknych miejsc do zwiedzania. 2020 to jest świetny rok też na Wiedeń, dlatego że w czasie koronawirusa jest tutaj znacznie mniej turystów. I w sumie słychać głównie niemiecki wokół, to znaczy, że są tutaj tylko mieszkańcy i turyści z Austrii, natomiast nie ma po prostu całej tej masy turystów z Europy i spoza Europy szczególnie, dlatego że tutaj Azjaci uwielbiają przylatywać i jest po prostu zawsze gigantycznie dużo ludzi. W tym roku jest nieco inaczej, także zachęcam, polecam, karetka mnie zagłusza, wy zasubskrybujcie, dzięki, że jesteście, pozdrawiam, zadzieram kiece i lecę dalej. A do Wiednia jeszcze wrócimy. Już niebawem pokażę Wam, co warto tutaj zobaczyć, gdy wpadacie tylko na dzień lub dwa. Zapraszam serdecznie i nie zapomnijcie kliknąć w subskrypcję.